Hejka na moim kanale. To jest pierwsza część filmiku odnośnie jak wykonać kardigan. Jak wygląda cały kardigan, był już filmik na kanale o wełence, o tym jak ten projekt powstał. Wobec czego nie przedłużając, dzisiaj zajmiemy się rękawem i zapraszam Was do oglądania i do dziergania. Do wykonania rękawu będziemy potrzebować, tak jak wiecie, podstawowej wełenki, czyli tej wełenki Drops Air. Jest to kolor 33. Jeżeli chodzi o wagę, to jest 50-gramowy motek, 150 metrów ma. To jest alpaka, poliamid i wełna w składzie i druty 5 mm. Ale żeby nie było tak prosto, sami wiecie, jak już tam kto oglądał ten wcześniejszy filmik, to musimy tą wełenkę połączyć z inną. I ja tutaj zaproponowałam do tego kardiganu 3 inne kolory. I tak wygląda ta Dropsy Air wełenka, fajna, mięciutka, puszysta. I do tego podstawowym kolorem, z którą ją połączymy, będzie Alpaka Silk, też Dropsa, z kolorze 20. I teraz zobaczcie, ta cieniutka. O, dokładnie ta. I teraz ją połączymy. I to będzie nasze podstawowe połączenie kolorystyczne. Tak będzie wyglądać. I zobaczcie, to one w przybliżeniu tutaj tak wygląda. Druty szorują. O, tutaj. Natomiast jeszcze, żeby było fajnie i ciekawie, zobaczcie tutaj, dodałam jeszcze 2 kolory. I jeżeli chodzi o te kolory, to użyłam tutaj Super Kids Mohair firmy Gazal. Jest to kolor Pivonia i numer tego koloru 64421. Jak się nie mylę. I to jest też motek 25-gramowy, 237 metrów. I do tego z Dropsa Alpaka Silk, kolor 14, poranna mgła zdaje się, i motek też 25-gramowy i 140 metrów. Także widzicie też różnicę, że na przykład w metrach tutaj 25 gram ma 237 metrów, a tutaj 25 gram ma 140 metrów. I do w zasadzie każdego z tych, a nie, tutaj jest trójka. Tutaj jest 5 mm druty, a tutaj trójka. No ale ponieważ my będziemy łączyć z tą naszą podstawową wełenką, tak, to użyjemy drutów ogólnie 5. 5 będzie na cały nasz kardigan, a 4,5 druty będą na ściągacze. Będzie mniej więcej wyglądać. Mówię, to jest moja propozycja kolorystyczna. Nie musicie się do niej stosować. Możecie użyć wełenki, jakakolwiek Wam została. Odłożę sobie tutaj. Mam już tutaj zaczęte, więc nie będziemy zaczynać kolejnych motków. Ponieważ jest to, można powiedzieć, ekonomiczny kardigan z pozostawionych już z wełenek, z innych projektów, żeby je zużyć, a jednocześnie, żeby powstało coś fajnego. Dla druty 4,5 mm do rękawa nabierzemy 30 oczek. Będzie to oczywiście nitka podwójnie tutaj złożona, czyli jedna nitka Drops Alpaka Silk, a druga Drops Air. Ja już nakręciłam filmik, jak nabieramy na druty, można obejrzeć, tam były 3 metody, już nie będziemy teraz tego omawiać, dużo mamy zrobienia, jest to rękaw raglanowy, więc troszeczkę nam tutaj i jeszcze tę kolorystykę, wobec czego nie chcę, żeby filmik był za długi, więc jak będziecie miały ochotę, to obejrzyjcie
jak nabierać na druty. I też tłumaczyłam, jeżeli chodzi o grubość wełenki. Więc mam 30 oczek na druty. Po nabraniu na druty 30 oczek będziemy przerabiać ściągaczem 2 oczka prawe, 2 oczka lewe przez 10 rzędów, to jest około 5 cm. I nie zapominajmy o oczku brzegowym, czyli tym, którym ściągamy bez przerabiania z drutu lewego na prawy. Czyli teraz 2 oczka prawe i 2 oczka lewe przez całą długość rzędu. Ja przerabiam to standardowo, tak jak ja lubię na moim kanale. Ciągle to wałkuję, czyli tutaj lewe przerobię, o, prawe to drut prawy przechodzi przez środek oczka na drucie lewym, zabiera nitkę i ściągana. No i lewe nitka wiodąca jest z przodu drutu lewego i drut prawy przechodzi przez środek oczka na drucie lewym, zabiera nitkę, która jest z przodu i jest ściągana. I sama prosta rzecz. I teraz jeszcze tak, ja będę przerabiać rękaw nie na okrągło, czyli standardowo będę miała stronę prawą i stronę lewą. Natomiast Wy oczywiście możecie przerabiać jak chcecie. Możecie przecież przerabiać też na okrągło, czyli po prostu wtedy nie będzie strony u Was lewej. To zależy tylko od Waszej wygody. No ja po prostu też lubię mieć stronę prawą i lewą i lubię mieć zszyty rękaw, no ale przecież mówię, no też każdy jak chce, tutaj w sumie nie będzie aż to miało takiego znaczenia dla przerabiania, bo tam nie ma specjalnie jakiegoś wzoru, tylko jest łączenie nitek, kolorów. No i tak jak mówiłam, łączenie kolorów to jest tylko moja propozycja. Ja podyktuję te wszystkie łączenie kolorów, bo troszeczkę się, powiem, natrudziłam nad tym, żeby tak ładnie kolorystycznie to wyszło. Znaczy mi się akurat podoba, no wiecie, to wszystko też jest względne, wobec czego może będziecie chciały, to w sumie tak nie jest prosto, trochę tam musiałam pruć i z powrotem, żeby to jakoś tak wyglądało właśnie dość ciekawie, a nie tak sztampowo. Ale mówię, to jest indywidualna kwestia, możecie użyć jakichkolwiek kolorów, możecie się sugerować, możecie nie. Oprócz tego postaram się wrzucić to w opis, oczywiście wszystkie dane zawsze są w opisie, co do wełenek, co do ilości motków, co do wymiarów. Wobec czego nie martwcie się, zajrzyjcie po prostu i tego. No i tak jak mówiłam, też kardigan będzie miał taki rozmiar M. No w zasadzie wiecie, ja lubię robić to jakby na swoje mniej więcej potrzeby i też musicie to uwzględnić, dlatego ja podaję te wszystkie też wymiary poszczególnych zawsze sweterków, rękawa, szerokości, długości, tak żebyście mogły sobie dostosować dany projekt do siebie. Przerobiłam już ściągacz i teraz będziemy zmieniać druty na druty już te, którym pojedziemy cały rękaw, cały już kardigan na 5 mm i będziemy przerabiać ten kardigan ściegiem jerseyowym, czyli na stronie prawej będą to oczka prawe, na stronie lewej będą to oczka lewe. Jeszcze co ważne, zaraz mi pokażę, będzie ten rękaw był po skosie, tak? Czyli będzie miał skos, tutaj będziemy budowali właśnie go po skosie, zobaczcie, o, w ten sposób. Tutaj mamy nasz ściągacz i tutaj po skosie będzie nam wzrastała liczba oczek, o. Będzie wymiana tutaj kolorystyczna, no i później będziemy po skosie zamykać tutaj już skosy raglanu. Może tak teraz będzie lepiej widać. Będzie po skosie dodawane oczka, a później gubione na skosy raglanu. Tak mniej więcej będzie miał kształt. Tutaj się zawija, wiecie? No ale ogólnie, o. Dobrze.
zmieniamy i dodajemy 5 oczek. Jest to strona prawa, czyli w sumie będziemy mieli 35 oczek. I teraz też musimy zacząć sobie liczyć rzędy, ponieważ będzie to ważne dla mieszania kolorów. Czyli przerabiam jedno oczko na 2. Zaraz Wam pokażę. Tak, o. Drut prawy przechodzi przez środek oczka, zabiera nitkę, która jest z tyłu, nie jest ściągany, następnie od przodu i też nitkę z tyłu i dopiero je ściągamy. I mamy 2 oczka. Na lewym, teraz Wam pokażę, bo rozłożę sobie po całości. Na lewym na przykład też od przodu zabiera nitkę, która jest z tyłu i od środka i też zabiera nitkę, która jest z tyłu i jest ściągana. Tu już mamy trzecie. Jeszcze raz pokażę na lewym. Drut prawy przechodzi od przodu przez oczko na drucie lewym, zabiera nitkę, nie jest ściągane. I jeszcze raz od środka przechodzi przez to samo oczko, zabiera nitkę, która jest z tyłu i jest ściągane. Czwarte. I na prawym. Najpierw od środka zabiera nitkę, która jest z tyłu, od przodu zabiera nitkę, która jest z tyłu i mamy 5. No i ja mówię, ja przerabiam to ściegiem, znaczy ja przerabiam to nie na okrągło, więc ja będę miała teraz stronę lewą. Tutaj mi się druty zakręciły. O nitkę. I na stronie lewej będę przerabiać oczka na lewo, wiadomo. Odkładam sobie już te druty 4, będę miała mniej. I teraz tym kolorem jeszcze dalej jedziemy, czyli to jest tym kolorem, jeżeli będę mówiła tym kolorem, czyli tą dodatkową nitką, bo ta jest podstawowa, tak? Ta Air. To jest podstawowa, to jest tą dodatkową. Tym kolorem ogólnie od ściągacza mamy 4 rzędy, więc już jechaliśmy pierwszy, teraz drugi, tym samym. Po przerobieniu tych 4 rzędów, już po ściągaczu, tak, czyli jak skończyliśmy ściągać, przerobiliśmy 4 rzędy, to mamy rząd 5, stronę prawą i teraz weźmiemy sobie kolor. Ja wezmę kolor 14 z Drops Alpaca Silk i tym kolorem przerobię 8 rzędów. Jak go użyję, to jest, czyli tak, zostawię sobie tutaj przyłączony ten kolor 20 i tutaj sobie dołączę kolor 14 i będę przerabiać razem z tą tutaj wełenką Air tym kolorem, tak? I będę przerabiać dalej. Ale oprócz tego będę dodawać już od tego 5 rzędu na skosy rękawa i będzie to, zaraz Wam powiem, zapiszę sobie też tutaj, bo będzie mi łatwiej. 10 razy w co 4 rzędzie 2 oczka, z tym jedno będzie oczko z przodu rzędu i jedno oczko z tyłu rzędu, tak? Czyli summa summarum, na skosy rękawa dodamy 20 oczek, dodając je 10 razy w co 4 rzędzie po jednym oczku z przodu i jednym oczku z tyłu.
No i oczywiście ja tutaj dodaję przez przerabianie z naszego oczka jednego, przerabianie podwójne, tak standardowo, mój ulubiony sposób. I już dodam sobie jedno, jadę sobie do końca tutaj rzędu i na końcu rzędu dodam też jedno. Dodatkowo oczywiście wykonuję te 8 rzędów tym kolorem 14, a później będę zmieniać. I teraz sobie tutaj dodam przez przerabianie podwójne i już mam z tyłu. I jednocześnie jest to pierwszy rząd i lecimy dalej. Przerobiłam już te 8 rzędów z dodaniem tego koloru 14 i zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ja nie wiem, czy kamerka tutaj nie przekłamuje. Po prostu on naprawdę ślicznie wygląda w rzeczywistości, ale nie wiem, czy przy tych światłach, czy coś, czy on faktycznie oddaje cały urok tych kolorków. No, mam nadzieję, że tak. Jak nie, to musicie mi uwierzyć na słowo. No, ślicznie wygląda. I teraz tak, będziemy teraz robić taki melanż. Teraz Wam pokażę. Ten tutaj kolorystyczny, zobaczcie. Nie, moim zdaniem kamerka przekłamuje, w ogóle one są takie śliczne, pastelowe, a tutaj wydaje mi się, że one nie wyglądają tak fajnie. No, nie wiem, co się dzieje, no tutaj jest sporo te oświetlenia. No, w każdym bądź razie jest to melanż i teraz zaraz Wam powiem, jeszcze raz pokażę, jak będziemy to łączyć i będzie to też w opisie, bo no, troszeczkę tego łączenia jest. Ogólnie, jeżeli chodzi o łączenie, to tak jak wiecie, będziemy po prostu dokładać jakąś nitkę, tutaj z tych dodatkowych, kolorystycznych, do tej nitki podstawowej. Tak, bo już to raz dołożyliśmy tą 14. No i wcześniej na początku też jeszcze dołożyliśmy tą podstawową jeszcze, którą dalej pojedziemy tutaj górę naszego rękawa. Ale teraz przez 24 rzędy od teraz, czyli po skończeniu tych 8 rzędów tym tutaj kolorem 14, będziemy robić ten melanż, że praktycznie będzie w każdym rzędzie inny kolor dodawany i będzie tych rzędów w sumie 24. No i też nie zapominajcie o dodawaniu tych oczek na skosy rękawa. No i ja teraz dodam kolor piwonie, czyli zostawiam sobie tutaj ten kolor 14 i dodaję kolor piwoni. Dodaję kolor, tutaj po prostu później zwiążę, tak? Dodaję kolor piwoni do tej naszej podstawowej i też nie zapominam o dodawaniu oczka kolejnego. Odkreślam sobie i jadę przez całą długość. I chyba to będzie jedyny też moment teraz, jak już tutaj skończę rząd, że będę musiała uciąć tą kolor i przełożyć tam na koniec, a później to już one będą się tak chyba uzupełniać, jakoś tak, wiecie, jak dziergam, to później też zapominam, czy to było tak, czy tak. Tyle tego wszystkiego jest. W każdym razie dochodzę piwonią do końca rzędu i kolejny rząd to będzie kolor 14. Wobec czego będę musiała właśnie uciąć tą kolor 14 tutaj, co mi zostało z początku i dołożyć tu. Teraz pokażę. Dodatkowo nie zapominam o dodaniu oczka. To już będzie trzecie oczko z tyłu. Od początku dodawania. No ja teraz po prostu utnę tutaj i dołożę go tutaj, zostawiając kolor piwonie, tak?
A biorąc tylko tą Air, wełenkę i tą kolor 14 dodaję i kolejny rząd z kolorem 14. O. Tutaj, jeżeli zmieniam kolor, to też przerabiam sobie to pierwsze oczko, żeby był dobrze kolor naciągnięty. Ja już to kiedyś też mówiłam, ale to już mówię, jak tam kto uważa. Dochodzę tym kolorem 14 do końca rzędu na stronie lewej, odwracam na stronę prawą i zmieniam kolor 14 na ten kolor 20. Oczywiście będą nam się plątać tutaj niemiłosiernie wszystkie motki. Wobec czego ja zaraz Wam wszystkie podyktuję, te łączenie. I teraz tak. Mam tę podstawową wełenkę, tą Air i dodaję tą 20. Tą, która była na początku. I znów jadę jeden rząd. O. Ja mówię, pierwsze oczko razem, jak zmieniam kolor, to zawsze razem przerabiam. Odwracam na stronę lewą i mam kolor piwoni. O. I dokładam do Air sobie, o. I jadę kolejny rząd. Także to jest bardzo proste, te właśnie łączenie kolorów. Jedyne to, żeby zapamiętać o tym dodawaniu na skosy, o tym mieszaniu kolorów, no i że tutaj się te kłębki nam, o zobaczcie, tutaj się czepiają i później się wszystkie mieszają, także to jest takie małe utrudnienie, no ale poradzicie sobie. No i mówię, możecie sobie swoje własne kolory, co Wam tam zostało. Ważne, żeby też ta wełenka do tej Air była cienka, tak, to dodawana do tej właśnie podstawowej naszej, była cienka, w miarę fajnie, jakby miała właśnie z włoskami, może być jakiś zupełnie inny moherek. Też to już po prostu co tam macie, albo po prostu co macie w szafie i sobie no tylko żeby właśnie nie była za gruba, tak? To jest taka moja rada, że jak będziecie chcieli sobie jakąś własną dopasować. No bo wiecie, zawsze zostają jakieś tam wełenki z różnych projektów, także warto to skorzystać i w tym momencie prawie jak pizza, tak? Jest podstawa, czyli wełenka Air, Drops Air, ta, no i na nią nałożymy sobie, wiecie, albo tą, tak, ułożymy sobie jakąś tą i powstanie nam właśnie sweterek. Mnie to jest dość ciekawe. No i doszłam właśnie tą piwonią i zobaczcie, jak to mniej więcej się układa. O, widzicie? Tak mniej więcej ten melanż mi tutaj wychodzi. Już zaraz Wam wszystko podyktuję. I zobaczcie, jak tutaj ten melanż wyszedł. O, tutaj, o. Mieliśmy 4 rzędy kolorem 20, później 8 rzędów tym kolorem 14, to znaczy ja miałam. No i teraz ten melanż, i już Wam mówię, jeszcze go tylko dokładnie pokażę. Mam nadzieję, że to jakoś tak fajnie widać. Chciałabym, żebyście zobaczyły, jak to naprawdę ładnie wygląda, ale tak czasami trudno oddać to. Wezmę swoją ściągę, że też nie pamiętam wszystkiego i Wam podyktuję. Czyli tak, mamy po tych 8 rzędach kolorem 14. Jeden rząd kolor piwonia, jeden rząd kolor 14, jeden rząd kolor 20, jeden rząd kolor piwonia, później jeden rząd kolor 14, jeden rząd kolor 20, później jeden rząd kolor piwonia, następnie jeden rząd kolor 14, 2 rzędy kolorem 20, jeden rząd kolorem 14, jeden rząd kolorem piwonią, jeden rząd kolorem 20, 2 rzędy kolorem 14, jeden rząd kolorem 20,
jeden rząd kolorem piwonią, jeden rząd kolorem 14, 2 rzędy kolorem 20, jeden rząd kolorem 14, jeden rząd kolorem piwonią, jeden rząd kolorem 20 i jeden rząd kolorem 14. Ja tą rozpisałam i sobie odhaczam, bo wiecie, to też się można pomylić, nie? I po kolorze piwoni, zobaczcie, mam tutaj kolor 14 i zabieram kolor 14 i jadę kolejny rząd. I teraz muszę też dodać. I to będzie już czwarte dodawanie z przodu. No i ja będę dalej mieszać kolory. Teraz dodaję kolor 20. O, tutaj mam tą Air i tutaj 20. I jadę rząd kolejny, strona lewa. Po 20 mamy prawą stronę i kolor piwonia. Piwoni mamy stronę lewą i kolor 14. Stawiamy piwonię sobie, bierzemy Air, kolor 14 i jedziemy. I mamy stronę prawą i kolor 20 dodajemy. I będą tutaj 2 rzędy. Tam 2 rzędy powtarzają się chyba 2 lub 3 razy. Jeszcze sprawdzę. 2 razy. 3. 2 rzędy, te 2 rzędy ja tutaj wkomponowałam kolorystycznie to 3 razy, tak? Pomiędzy te różne. Czyli teraz mamy 2 rzędy kolorem 20. Prawa strona i lewa. Wracamy do koloru 14. Strona prawa i też dodajemy jedno oczko z przodu i jedno oczko z tyłu rzędu i będzie to już nasze 5. dodawanie. 5. raz. Mamy stronę lewą i jeden rząd kolorem piwonią. Dodajemy go do naszej podstawowej wełenki. Air i przerabiamy. Strona prawa i kolor 20. Jeden raz, jeden rząd. Dodajemy go. Zostawiamy piwonię i dodajemy kolor 20. I teraz kolor 14 będzie przez 2 rzędy. Zostawiamy 20. O, i dodajemy kolor 14 i jedziemy dalej. Strona lewa, a później będzie strona prawa i na stronie prawej w kolorze 14 dodamy ponownie. To będzie już 6. raz dodawanie oczek. Mamy stronę lewą i wracamy do koloru 20 i jeden rząd kolorem 20 dodany. Prawa strona i kolor piwonie dodajemy. O, widzicie? I jeden rząd. Po piwoni strona lewa i dodajemy kolor 14. Zostawiamy piwonię. I tutaj nasz kolor 14. I jedziemy. Mamy stronę prawą i teraz kolor 20 będzie przez 2 rzędy i w tym rzędzie dodamy 7. raz już te oczka. Jedno z przodu, jedno z tyłu rzędu. Po 2 rzędach 20 zmieniamy na 14.
Mamy 14. O. Powoli zbliżamy się do końca. I jeden rząd 14 idziemy. Mamy teraz stronę lewą i będziemy teraz piwonią ciągli ten rząd. O, idziemy tutaj i do naszej wełenki Air dodamy moher w kolorze piwoni. To był ostatni raz, kiedy dodaliśmy tą piwonię. Więc ja już sobie ją tutaj odetnę, by mi się nie plątała. Odłożę. Mamy stronę prawą i dodajemy kolor 20 i jednocześnie będziemy dodawać 8 raz oczko z przodu i oczko z tyłu rzędu. Ostatni rząd naszego melanżu to jest kolor 14 i strona lewa. Już skończyliśmy nasze dodawanie kolorów, więc ja odetnę sobie już ten kolor 14. Oczywiście odłożę. Oczywiście tutaj powiążę wszystkie tam wystające nitki, żeby nam się nic nie popruło. I teraz dodam kolor 20. Muszę go oczywiście też przełożyć. Czyli teraz musiałam przełożyć ten kolor 20. Mamy stronę prawą i już będziemy ciągnąć tym kolorem 33, tym Air i kolorem 20 już do końca naszego rękawka. Do momentu, kiedy będziemy zamykać na skosy raglanu, to musi być to wysokość 35 cm, nie licząc ściągacza, czyli 40 cm wliczając to ściągacz, czyli 40 cm od początku robótki. Czyli teraz ja tym kolorem będę właśnie dalej przerabiać ściegiem jerseyowym, na stronie prawej prawe oczka, na stronie lewej lewe oczko, tak żeby osiągnąć właśnie tą wysokość 40 cm od początku robótki, czyli tutaj od tego momentu, żeby zamykać na skosy raglanu. I teraz zobaczcie jeszcze, jak wyszedł nasz melanż. Ciekawa jestem, czy to będzie ładnie widać dokładnie. Przerobiłam już 40 cm od początku robótki. Zobaczcie. Tak. Mamy 40 cm i będę teraz zamykać na skosy raglanu. Na skosy raglanu będziemy zamykać na stronie prawej i będziemy je zamykać w ten sposób, że najpierw będziemy zamykać 3 razy w co czwartym rzędzie 2 oczka z obu stron, czyli 2 oczka na początku rzędu i 2 oczka na końcu rzędu i następnie 18 razy w co drugim rzędzie 1 oczko z obu stron, czyli 1 oczko na początku rzędu i 1 oczko na końcu. I teraz Wam pokażę, jak będziemy zamykać. I teraz zamykamy. Jest to zamykanie akcentowane i polega na tym, że zaczynając nasz rząd mamy oczko brzegowe, następnie oczko prawe i zamykamy oczko przerabiając w ten sposób, że mam drut prawy przechodzi przez 2 oczka, na drucie lewym zabiera nitkę, która jest z tyłu i przeciągamy, czyli zamykamy 2 oczka razem, przerabiając je na prawo. Ponieważ mamy tutaj zamknąć 2 oczka, czyli jeszcze raz, tutaj już mamy jedno i jeszcze raz zamykamy w ten sam sposób, czyli drut prawy przejdzie przez 2 oczka, zabierze nitkę, która jest z tyłu i przeciągnie i zamkniemy, tak? I w ten sposób mamy zamknięte 2 oczka. Na początku rzędu przerabiamy cały rząd i mamy 6 ostatnich oczek w tym rzędzie i zamykamy 2 oczka razem przez przeciągnięcie. Najpierw jeden drut ściągamy, oczko z drutu lewego na prawy, drugi przerabiamy na prawo
i przeciągamy przez to wcześniejsze. I tak mamy zamknięte jedno oczko i następnie drugie. Czyli znowu ściągamy oczko z drutu lewego na prawy, drugie przerabiamy i przeciągamy. I mamy zamknięte drugie. I mamy oczko prawe i oczko brzegowe. Tak? Czyli tak na tym będzie polegało zamykanie właśnie oczek na skosy raglanu. Tutaj nie wiem, czy będzie widać, jak się układają tutaj na końcu rzędu te zamknięte oczka. Tak będzie wyglądało w moim już zamkniętym rękawie te skosy raglanu, tak w przybliżeniu. No i oczywiście teraz przerabiamy dalej kolejne 3 rzędy bez zamykania i w czwartym znowu zamkniemy. Tak samo, czyli 2 oczka z przodu i 2 oczka z tyłu. Bo teraz przed zaczęciem zamykania mamy 55 oczek i po skończeniu zamykania powinniśmy mieć tych oczek, zaraz Wam powiem, tutaj, o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Powinno nam zostać na drucie 7 oczek. Zamykam to już 3. raz te 2 oczka. Jeszcze raz Wam pokażę. Czyli oczko brzegowe, oczko prawe. Na początku rzędu zamykamy oczko przez przeciągnięcie i na początku rzędu zamykamy oczko przez przerobienie 2 oczek razem na prawo i drut prawy przechodzi przez 2 oczka na drucie lewym, zabiera nitkę, która jest z tyłu, przeciągamy i ściągamy. I tak na początku rzędu zamknęłam tutaj już 2 oczka. 3. raz jadę do końca rzędu. Mamy koniec rzędu i 6 ostatnich oczek i przerabiamy, zamykając przez przeciągnięcie. Pierwsze oczko ściągamy bez przerabiania, drugie przerabiamy na prawo i przeciągamy przez to wcześniejsze. Kolejne ściągamy bez przerabiania, następny przerabiamy na prawo i przeciągamy przez to oczko wcześniejsze. No i mamy oczko prawe i oczko brzegowe. I teraz po tym 3. zamknięciu tych 2 oczek mamy stronę lewą, wszystkie oczka, znaczy ja mam stronę lewą, jak przerabiam oczywiście, gdzie jest strona prawa i lewa. To przerabiam tą stronę lewą i na stronie prawej zacznę już zamykać 18 razy po jednym oczku. Mamy stronę prawą i będę zamykać po jednym oczku z przodu i jednym oczku z tyłu rzędu w ten sam sposób, tylko jedno oczko. Czyli najpierw mamy oczko brzegowe, oczko prawe, na początku rzędu 2 razy na prawo i mamy zamknięte jedno oczko. Idę do końca rzędu. Na końcu rzędu mamy 4 ostatnie oczka i przerabiam je przez przeciągnięcie na prawo pierwsze i zamykam jedno oczko przez przeciągnięcie, czyli pierwsze oczko ściągam z drutu lewego na prawy, następne przerabiam na prawo i przeciągam przez to wcześniej ściągnięte. I w ten sposób mam zamknięte jedno oczko, później oczko prawe i oczko brzegowe. I w ten sposób mam już zamknięte pierwszy raz z tych 18 razy, gdzie będziemy zamykać jedno oczko z przodu i jedno oczko z tyłu rzędu, czyli zostało mi jeszcze teraz 17 razy. Ja będę teraz już przerabiać poza kamerą te 17 razy, ale powiem Wam jeszcze, jakie wymiary nasz rękawek będzie miał. Teraz odłożymy tutaj robótkę. Długość całkowita naszego rękawa będzie 62 cm. Szerokość tutaj już poza ściągaczem na samym dole to jest 22 cm. No bo ściągacz się rozciąga, to nie będziemy go mierzyć. Szerokość rękawa w najszerszym miejscu 40 cm. I skos naszego raglanu ma 26,5 cm. Także tak wyglądają nasze wymiary naszego rękawa. Tutaj te oczka zostawiamy na tym drucie, zeszły mi z drutu. Nie zamykamy oczek tych, co pozostają. To jest ich raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Zostawiamy je na drucie dodatkowym. Ja dziergam dalej, zamykając kolejne oczka na skosy raglanu. Zostało mi ich 17. No a my, mam nadzieję, widzimy się w kolejnym filmiku, dlatego do którego oglądania już dzisiaj Was zachęcam. Zachęcam Was też do subskrybowania, komentowania, no i życzę Wam miłego dziergania.